Dzisiaj gadamy o tym, dlaczego ona zawsze wybierze bad boya, a nie ciebie, czyli miłego, potulnego chłopczyka na posyłki. Wielu z Was zadaje sobie pytanie, dlaczego ona zawsze wybierze bad boya, a nie fajnego, inteligentnego faceta, którym jesteś Ty. Zaczynajmy. A jeżeli jesteś pierwszy raz u mnie na kanale, to serdecznie zapraszam do subskrypcji, zostawienia łapki w górę. Cześć, ja jestem Patrycja i dzisiaj szybko wytłumaczę Ci, dlaczego ignorowanie to jest bardzo skuteczne narzędzie do zdobycia każdej kobiety. Zanim przejdziemy do całego mechanizmu, dlaczego to działa i jak to działa, to wytłumaczę Ci teraz, czym jest ignorowanie. Przede wszystkim chodzi o to, żeby kobiety nie stawiać w centrum swojego zainteresowania i swojego świata. I nie być na każde jej zawołanie i mieć też dużo swoich spraw do poogarniania. Nie zawsze masz dla niej czas, nie zawsze odbierasz telefon i nie od razu odpisujesz na SMS-y, bo masz też przecież swoje sprawy. No to szansa na jej zdobycie jest 1000 razy większa, bo wtedy po prostu zaczyna budować się napięcie, które sprawia, że ona jest Ciebie ciekawa i dać jej po prostu przestrzeń. I tutaj nie chodzi o to, żebyś ją kompletnie ignorował, tylko chodzi o to, żebyś delikatnie zmienił swoją postawę, przez co ją przyciągniesz, a nie odepchniesz. Pierwsze, co bym Ci tutaj zaproponowała, to przede wszystkim zacznij żyć własnym życiem. Pamiętaj, że kobieta musi widzieć, że masz swoje zainteresowania, swoje cele i swoje pasje. A to przede wszystkim sprawia, że jesteś bardziej atrakcyjny, ponieważ nie jesteś zależny od jej uwagi. Więc zamiast czekać na jej wiadomość i wiecznie sprawdzać, czy na pewno nie napisała, spędź czas ze znajomymi, poświęć czas na swoje hobby, więc daj jej poczuć, że jesteś osobą, która ma swoje życie i niekoniecznie do czegokolwiek ją potrzebujesz. Pamiętaj, że to Ty rozdajesz karty, więc Ty nie będziesz się czuł ignorowany, a ona dostrzeże, że jesteś facetem, który jest wart jej zainteresowania. Bądź mniej dostępny. A teraz podam Ci przykład. Masz wymarzony model samochodu i on w tym momencie kosztuje 1 000 000. Wiesz dobrze, że jeżeli się postarasz, możesz zdobyć ten samochód. Po prostu wystarczy, że będziesz pracował. Patrzysz na ten samochód, sprawdzasz tą ofertę, czy ta cena na pewno się nie zmieniła. Ale jak wiadomo, marki luksusowe nie robią promocji. Więc w tym momencie pracujesz ciężko, żeby zdobyć pieniądze na ten samochód. Ale nagle jakimś trafem cena zostaje obniżona o 1/3. I zaczynasz się zastanawiać, okej, za chwilę mnie będzie stać na ten samochód. Dzwonisz do salonu, umawiasz się na jazdę próbną i sobie myślisz, okej, podoba mi się, ta cena jest całkiem niezła, jeszcze tylko trochę popracuję i będzie mi na niego stać. Ale przez to, że ta cena została obniżona, bardzo dużo osób już ma ten samochód i zaczynasz się zastanawiać, widząc go na każdym kroku, czy to jest na pewno to, co Ty chcesz. Bo przecież bardzo dużo ludzi już nim jeździ i co chwilę go widzisz, więc on tak na dobrą sprawę już Ci się opatrzył. Ponieważ byłeś w salonie na tej jeździe próbnej, to pani, przemiła pani, dzwoni do Ciebie i mówi Ci: Pani Krzysiu, ja dla Pana mam wyjątkową promocję. Ja Panu ten samochód sprzedam za połowę wartości. I Ciebie w tym momencie już stać na ten samochód. Ale zaczynasz się zastanawiać, co jest nie tak z tym samochodem, że przed chwilą kosztował 1 000 000, a w tym momencie kobieta chce Ci go sprzedać za połowę wartości, już po promocji. I Ty odciągasz ten zakup, bo nie jesteś pewny. Wszyscy już nim jeżdżą, opatrzył Ci się, niekoniecznie już Ci tak na nim bardzo zależy. Więc w tym momencie zaczynasz zauważać inne samochody, które może nie do końca są tak drogie, ale jest ich o wiele mniej. Nie mija 2 tygodnie, kobieta znowu do Ciebie dzwoni i mówi: Panie Krzysiu, samochód już w tym momencie dostaniesz za 100 000. I co się dzieje w takiej sytuacji? Jeżeli tak naprawdę już co druga osoba jeździ tym samochodem, tracisz nim zainteresowanie, bo jest go po prostu za dużo wszędzie. I tak samo działa to w relacji z kobietą. Czyli w momencie, jeżeli Ty czekasz na każdy telefon, odpisujesz od razu na SMS-a, umawiasz od razu spotkania, jesteś na każde jedno zawołanie. Czyli dla Ciebie przestaje być ważne to, że byłeś w środę umówiony z kolegami na mecz, bo ona chce się spotkać i Ty w tym momencie rzucasz wszystko, wiesz, sorry stary, ja nie idę na mecz, bo Lafirynda chce się ze mną spotkać. Okej, przede wszystkim masz takie myślenie, że jeżeli w tym momencie Ty zignorujesz ten kontakt, to ona po prostu pójdzie gdzie indziej. Ale zdajesz sobie z tego sprawę, że promocje przyciągają wielu klientów, więc w tym momencie powinieneś się grubo zastanowić nad tym, czy naprawdę chcesz być tak bardzo dostępny. Nigdy nie rezygnuj ze swoich planów, żeby się z nią spotkać. To jest najgorsze, co możesz zrobić. Jeżeli ona Cię pyta, jakie masz plany, a Ty powiesz, że tak właściwie to nic, to robisz się jak ten przeceniony samochód. Ona Cię nie będzie chciała, bo jesteś zbyt nudny. To, że jesteś fajnym, inteligentnym facetem, nie ma tu nic do rzeczy. Po prostu jesteś zbyt dostępny. A jak wiemy,
Ani faceci nie lubią zbyt łatwych kobiet, ani kobiety nie lubią zbyt łatwych facetów. Kobiety muszą mieć pole do tego, żeby przemyśleć temat, żeby zostać sama z sobą na przemyślenie, co robisz, czy o nim myślisz. A jeżeli ty w tym momencie jesteś cały czas dostępny, to ona prędzej czy później cię zignoruje. Więc jeżeli dostajesz od niej SMS-a, nie odpowiadaj od razu. Odpowiedz wtedy, kiedy będziesz miał czas. Nie sprawdzaj tego telefonu i nie siedź na tym telefonie cały czas. Przecież masz swoje życie, jesteś wartościowym facetem, nie musisz czekać na jej wiadomość. Więc jeżeli masz takie przekonanie, że ona sobie po prostu znajdzie kogoś, kto będzie miał więcej czasu dla niej, to jesteś w błędzie. I pamiętaj, że twój czas jest bardzo ważny i że nie zawsze jesteś pod ręką. Na pewno znasz taki przykład ze swojego bliskiego otoczenia. Kojarzysz tą laskę, z którą wszyscy chcą się spotykać, a ona ma 4 przyjaciół i każdy z nich czeka na jej zawołanie. To dlaczego ona, skoro oni są tacy fantastyczni, z nimi nie jest? Bo są zbyt łatwo dostępni i siedzą przy niej i czekają na jej rozkazy. Żadna kobieta tego nie lubi. Oczywiście, lubimy, ale wtedy nie będziemy z tobą w żadnym związku, bo jesteś dla nas kompletnie nieinteresujący. Wtedy jesteś, owszem, fajnym jeleniem do tego, żeby nas gdzieś zawieźć, żeby jechać z nami na imprezę, żeby zająć nam czas, jeżeli nikt inny tego czasu nie ma. Żeby pójść z nami na zakupy i żeby ponarzekać, że kolejny facet z Tindera nas olał. Więc tak na dobrą sprawę, ani twój wygląd, ani twoje pieniądze nie odpowiadają za to, że ta kobieta cię olała. To ty sam sprawiłeś, że ona cię olała. Kobiety po prostu lubią wyzwania. Więc w momencie, kiedy zaczynasz się spotykać albo jesteś już w związku, to ja cię proszę, nie mów wszystkiego o sobie. To jest trochę tak, jakbyś zaczynał czytać książkę i ty już doskonale wiesz, co jest w środku. Chce ci się ją czytać? No nie, bo znasz wszystkie informacje, które potrzebowałeś. Ona jest tak prosta, że ty już nie musisz jej czytać, bo ty doskonale wiesz, o co chodzi. Ale jeżeli czytasz tą książkę i nie znasz tej historii, to z zaciekawieniem przewracasz każdą kolejną kartkę. I działa to dokładnie tak samo. Więc zachowaj część swoich przemyśleń, swoich planów i swoich refleksji tylko i wyłącznie dla siebie. No, chyba że chcesz skończyć jako jeleń. Tak jak powiedziałam w poprzednim filmie, jeżeli jeszcze go nie widziałeś, to w którymś z tych rogów masz kartę. Kliknij i sprawdź. Emocje nie są dla innych ludzi, tylko one są dla ciebie. To jest informacja dla ciebie, co się u ciebie dzieje. Nie musisz tymi emocjami obrzucać nikogo innego. Jeżeli jesteś wkurzony, bo ona odwołała spotkanie na ostatnią chwilę, to jej tego nie mów. Po prostu to zignoruj. Jeżeli ona zobaczy, że wzbudza w tobie takie emocje, to bardzo szybko wymieni cię na kogoś, kto nie jest tak łatwy do odczytania. Bądź pewny siebie. Pewność siebie to jest cecha, którą posiada każdy bad boy. I pewność siebie to jest cecha, którą koniecznie potrzebujesz. Nie tylko po to, żeby dobrze radzić sobie z kobietami, ale też dlatego, żeby utrzymać zdrowy, szczęśliwy związek. I przede wszystkim, żeby sobie świetnie radzić w życiu. Więc bądź pewny siebie i nie staraj się na siłę jej zadowolić we wszystkim, co ona potrzebuje czy czego oczekuje. Jeżeli zrobisz wszystko, żeby ją uszczęśliwić, to będziesz po prostu postrzegany jako osoba, która nie ma własnego zdania, czyli stajesz się tak zwanym pantoflem. Czyli zamiast poddawać się jej woli, po prostu, jeżeli nie masz ochoty na spotkanie, to jej powiedz, że nie masz w tym momencie ochoty na spotkanie. Jeżeli nie masz czasu z nią porozmawiać, to po prostu jej powiedz, że w tym momencie nie masz czasu z nią rozmawiać. I nie przekładaj wyjścia z psem tylko i wyłącznie dlatego, że lasce zebrało się wieczorem na 2-godzinne gadanie. Jeżeli nie zgadzasz się z jej zdaniem na jakiś temat, to oczywiście powinieneś ją poinformować o tym, że się z tym nie zgadzasz. W sposób miły, kulturalny, nie chamski. Ale pamiętaj, twoje granice są naprawdę bardzo ważne. Bo wiesz, pewność siebie nie oznacza to, że jesteś arogancki, czy że jesteś chamem. Tylko pokazuje to, że masz zasady i masz własne granice, które są nie do przekroczenia. Bo generalnie ignorowanie nie polega na tym, żeby być zimnym czy obojętnym, ale na tym, żeby dać jej przestrzeń do tęsknoty. Bo czasami mniej znaczy więcej. Jeżeli ci się nudzi i masz taki genialny pomysł, żeby zasypywać ją SMS-ami, dzwonić czy proponować spotkania codziennie, bo ty nie masz nic lepszego do roboty, to ci od razu mówię, żebyś tego nie robił. I to jest najgłupszy pomysł, jaki możesz zrobić. Jeżeli ci się nudzi, weź sobie książkę, idź sobie na spacer, zadzwoń sobie do swojego kumpla i obejrzyjcie razem mecz. Ale nigdy nie próbuj sobie wypełnić swojego wolnego czasu, czy tego, że ci się nudzi, jej osobą, bo bardzo szybko ona cię oleje. Więc tak jak widzisz, ignorowanie wcale nie oznacza ignorowania w negatywnym sensie. To jest bardziej kwestia stawiania siebie na pierwszym miejscu, żeby ta kobieta zobaczyła, że ty masz wartościowe życie i że twój czas jest cenny. I wtedy stajesz się w jej oczach
człowiekiem, z którym jest warto spędzać czas i o którego to ona może zacząć zabiegać. A bad boye są bardzo atrakcyjni, dlatego że pewni siebie i potrafią stworzyć tajemniczą aurę, o którą wszystkim chodzi. Więc jeżeli widzisz jakąś kobietę, która biega za bad boyem, to nie dlatego, że on jest jakiś super wyjątkowy, czy jest super przystojny, czy ma niesamowitą ilość pieniędzy na koncie, tylko dlatego, że on naturalnie ją ignoruje. I najważniejsze, pamiętaj, żeby zachować w tym balans. Czyli nie chodzi o to, żebyś był zimnym draniem, tylko chodzi o to, żebyś przepięknie potrafił znaleźć ten złoty środek między dostępnością a tajemniczością. I wypróbuj tą technikę, bo gwarantuję Ci, że ona działa za każdym jednym razem. I ja wiem, co teraz pomyślisz, ale Patrycja, ja się nie chcę bawić w gierki, to zadaj sobie pytanie, czy chcesz tą kobietę, czy nie. A później odtwórz ten film jeszcze raz, bo mnie naprawdę mało interesuje, drogi mężczyzno, czy Ty chcesz się bawić w gierki, czy nie. Tak ten świat działa, więc jeżeli chcesz ją zdobyć, to przede wszystkim zacznij stawiać na siebie i przestań się nad sobą użalać, że żadna kobieta Cię nie chce. Ona Cię ignoruje i ona Cię nie chce i jesteś olany, dlatego że sam sobie na to pozwalasz. Więc zasada jest prosta. Przede wszystkim postaw na siebie. Więc jeżeli nauczysz się, jak to robić, to gwarantuję Ci, że żadna kobieta dla Ciebie nie będzie problemem. Wyjaśniłam Ci mechanizm, jak to działa. I teraz mi się zapytasz, Patrycja, no dobra, ale działa to tylko na początku? Nie, mój drogi. Działa to też w długodystansowym związku. Jeżeli Ty nie masz swoich pasji, swoich zainteresowań, a jedyne co robisz, to chodzisz do pracy i wracasz do domu, to Twoja kobieta, z którą jesteś od 5, 10, 15, 20 lat, po jakimś czasie zacznie Cię ignorować, bo się jej opatrzyłeś. Jeżeli widzisz, że Twoja kobieta nie spędza z Tobą już tyle czasu, częściej woli wyjść do koleżanek niż spędzić czas z Tobą, częściej siedzi i ogląda telewizję niż podziałać z Tobą w niektórych sferach, jeżeli wiesz, o czym mówię, to w tym momencie powinieneś zrobić dokładnie to samo, czyli przestać być tak bardzo dostępny. Często widzę, że robicie jeden podstawowy błąd. Im bardziej ona się odsuwa, tym bardziej Wy chcecie do niej napisać, tym bardziej Wy chcecie się z nią spotkać, tym bardziej kupujecie jej kwiaty, zasypujecie ją prezentami, tym bardziej jej słuchacie i tym bardziej wszystko, co ona powie, jest dla Was rozkazem. To nigdy nie działa, ani w długich związkach, ani w tych związkach, które mają dopiero swoje początki. Więc zastanów się nad tym dobrze. Przecież nie chcesz być tym facetem, który jest ciągle zlewany. I oczywiście daj temu wszystkiemu czas, bo żeby kobieta zobaczyła, że coś się zmieniło, potrzeba jest trochę czasu. Ale gwarantuję Ci, że ta technika działa za każdym jednym razem. Więc jeżeli kiedykolwiek się zastanawiałeś nad tym, dlaczego kobiety Cię olewają, albo dlaczego po dłuższym czasie w związku już nie ma tych emocji, to dlatego, że to Ty na to pozwoliłeś. Więc koniecznie zastosuj tą technikę w swoim życiu, a Twoje życie stanie się prostsze. Zostaw subskrypcję i łapkę w górę, a także włącz powiadomienia dzwoneczkiem, żeby nie przegapić innych treści. Kobiety mają tak, że jeżeli coś jest bardzo łatwo dostępne, szybko nam się to nudzi. I w momencie, jeżeli Ty jesteś dostępny na każde nasze jedno zawołanie, to lądujesz w strefie, w której to Ty chodzisz z nami na zakupy i to Tobie się wypłakujemy w rękaw, bo jakiś gość nam nie odpisał na SMS-a. Widzimy się w następnym materiale. Wszystkiego dobrego.